Serdecznie zapraszam do odcinka 26 playlisty Jak to działa pod tytułem Imperium atakuje ponownie. W poprzednim odcinku 25 poruszyłem kwestię odpowiedzialności za zdradę oraz wyjaśniłem termin elita. W tym odcinku opowiem o pewnym wydarzeniu, które dotknęło mnie osobiście i które nie uważam za dzieło przypadku. W odcinku 6 Plaga Stonki z playlisty Jak to działa mówiłem o anegdocie z czasów PRL-u, czyli o zrzuceniu na teren Polski kontenera ze stonką ziemniaczaną jako prezent od Amerykanów. Bez wątpienia jest w tym wiele niezaprzeczalnej prawdy, nie tylko w kontekście trudnych do zwalczania szkodników. Powtórzę po raz kolejny jedno z moich ulubionych powiedzeń, że przypadki nie istnieją i tamte dość odległe wydarzenia takimi przypadkami również nie były. Zostawmy jednak sprawę stonki i zwróćmy uwagę na pewne poczynania Unii zwanej Europejską, godzące bezpośrednio w interesy polskich obywateli. Nie będę omawiał zmian traktatów czy pozbawienia państw członkowskich prawa weta. Pozostawmy również zieloną transformację czy niedorzeczne ocipienie klimatu, jak również eliminację samochodów spalinowych, stref 15-minutowych, narzucenie podatków unijnych czy wymuszona sztucznie emigracja w celu zniszczenia świadomości narodowej. O niektórych wymienionych sprawach opowiem w innych odcinkach. W tym odcinku chciałbym zwrócić uwagę na szczególny, chociaż wydawałoby się mało istotny, obowiązek rejestracji drobiu w Polsce. 17 lutego 2023 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że osoby, które utrzymują drób na własne potrzeby, nie muszą go rejestrować u powiatowego lekarza weterynarii ani w Krajowej Bazie Danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ministerstwo podjęło już prace legislacyjne, aby odstępstwo od przepisów unijnych mogło być zastosowane na gruncie krajowym. Tak było jeszcze w roku 2023, ale w roku 2024 dowiadujemy się, że został wykonany audyt przez Komisję Europejską, który wykazał brak pełnej implementacji unijnej dyrektywy. Dlatego teraz Unia Europejska wymusza na Polsce zmianę przepisów dotyczących zasad utrzymywania drobiu. Nie będę opisywał bardzo szczegółowych i restrykcyjnych wymagań Unii dotyczących minimalnych warunków w odniesieniu do drobiu, w tym kur, ale zadam pytanie, czy obecnie trzeba rejestrować każdą kurę w komputerowej bazie? Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapewnia, że zwolnione z rejestracji drobiu są podmioty posiadające drób na własne potrzeby. Jednakże nadal krążą w przestrzeni medialnej pogłoski o obowiązku rejestracji drobiu, niezależnie od skali hodowli. Rzekomym celem tej rejestracji ma być poprawa zdrowia zwierząt oraz zapewnienie lepszego monitoringu hodowli. Moi drodzy, pogłoski nigdy nie były dziełem przypadku i jeżeli są, to bez wątpienia wskazują na zakusy Unii dotyczące wprowadzenia ograniczeń dla polskich hodowców kur. Wyjaśnię teraz, dlaczego temat ten, wydawałoby się banalny, może stać się wkrótce zagrożeniem naszego bezpieczeństwa żywieniowego. Odniosę się do niedawnych strajków polskich rolników i całkowitym braku reakcji włodarzy z Warszawy. Unia wspólnie z naszym nierządem zapaliła zielone światło dla Ukrainy, która zalała nasz rynek swoimi produktami. Działania te prowadzone są w jednym celu, czyli likwidacji naszego rodzimego rolnictwa i wprowadzenia na polski rynek produktów o wątpliwej i często wręcz szkodliwej jakości.
Polityka ta służy wyłącznie interesom naszego wschodniego sąsiada i ma na celu zniszczenie suwerenności i bezpieczeństwa naszego małego imperium. Dlaczego jednak zwracam szczególną uwagę na kury i jaki może być ich związek z naszym bezpieczeństwem żywieniowym? Otóż oprócz tematyki historycznej zajmuję się również prowadzeniem małego rancza, na którym uprawiam głównie ziemniaki i warzywa na własne potrzeby. Na początku tego miesiąca, czyli lipca, zwróciłem uwagę na pojawienie się dużej ilości ślimaków. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że odmiana tego ślimaka bez skorupy nie występowała u mnie do tej pory, a szczególnie w takich ilościach. Okazuje się, że plaga tych ślimaków pojawiła się u wielu moich sąsiadów, jak również w miejscowościach odległych o ponad 200 km. Ślimaki te zaatakowały moje warzywa i okazały się tak żarłoczne, że wkrótce zniszczyły prawie wszystkie moje uprawy. No cóż, stonka czy ślimaki, co za różnica? Otóż nie, stonki prawie nie było, ale ślimaków zebrałem w pierwszych dniach od ich pojawienia około 4 kg z niewielkiej powierzchni. Po tygodniu zbiór przekroczył 7 kg, a 2 dni temu prawie 11. Czy należy uznać to za przypadek, że ten nieznany mi do tej pory gatunek ślimaka pojawił się właśnie w tym czasie? Jeżeli jest to kolejny atak imperium, to kto i w jaki sposób przesłał nam ten niechciany produkt? Jeżeli został przesłany celowo, to czy nie należy nazwać go bronią biologiczną, której celem jest zniszczenie naszych upraw i w konsekwencji doprowadzenie nas do głodu? A co z kurami? Otóż właśnie kury są naturalnymi wrogami ślimaków i ograniczanie naszego prawa do ich hodowli nie jest niczym innym jak pozbawianiem nas broni przeciwko ślimaczanemu atakowi imperium. Zakładając, że jest to atak bronią biologiczną, to kto i jakim sposobem tego dokonał? Przed samym pojawieniem się ślimaków nad moim ranczem prawie bezustannie latały samoloty z pobliskiej bazy wojskowej. Sądzę, że nie byłoby żadnego problemu zrzucić nam kilkadziesiąt kilogramów wyhodowanych laboratoryjnie bestii. Dopuszczam też sabotaż ścieków wodnych, czyli rzeczkę przepływającą obok. Jeżeli były to prezenty zrzucane z samolotów, to kto był tym nieświętym Mikołajem? Odpowiedzią na to pytanie może być odpowiedź na kolejne. Kto obecnie szkoli się intensywnie w naszych bazach wojskowych, na nasz koszt? Kto pilotuje owe ponaddźwiękowe samoloty i kto jest zainteresowany bezpośrednio spowodowaniem zagrożenia żywieniowego naszego małego imperium i przy okazji usunięciem niewygodnej konkurencji? Jeżeli macie podobne doświadczenia, czekam na Wasze komentarze, które być może wyjaśnią, czy to tylko niezwykły wybryk natury, czy rzeczywiście kolejny atak mrocznego widma, być może w wersji testowej. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 26, w którym opowiedziałem o fakcie nagłego pojawienia się wyjątkowo groźnego szkodnika. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków zamazanych obrazów.